Mały modelarz, rocznik 1972. W tym roczniku ukazało się 14 zeszytów małego modelarza, ponieważ wydano 2 dodatkowe numery. Zapraszam na odcinek. Autorem okładki numeru 1 z tego rocznika był S. Smolis. W tym numerze zamieszczono model polskiego samolotu bombowego LWS-1 Żubr. Autorem tego modelu był Wiesław Bączkowski. Model był opracowany w skali 1:50. Opis oraz 9 rysunków zawartych było na 5 stronach. Tu zamieszczono zdjęcie modelu, jaki ukaże się w następnym wydaniu małego modelarza, a na 6 arkuszach zawarte były części do wycięcia, uformowania i sklejenia modelu. Model opracowany z wnętrzem kabiny, jak widzimy na załączonych skanach, z częściową makietą silnika i ostatnia strona okładki to rysunek z zestawieniem części. Autorem okładki numeru 2 był Alojzy Krakowski. W tym numerze zamieszczono model Opla Kadeta. Autorem tego opracowania, tego modelu jest Zenon Dudkiewicz. Ten model został opracowany w skali 1:17 i na 6 stronach był opis oraz 15 rysunków pomocnych przy sklejeniu tego modelu. Na 6 arkuszach zamieszczono części do wycięcia i uformowania tego modelu. Model z wnętrzem pasażerskim, kierowcy, dość ładnie opracowany, kolorowe reklamy. Jest to Opel w wersji rajdowej. No i tak się przedstawiają skany z częściami tego modelu oraz końcowa okładka, całość zdjęcia z wykonanego modelu. W zeszycie numer 3 zamieszczono model francuskiego samolotu myśliwskiego Morane Saulnier MS-406C1. Model ten opracował Kazimierz Osterczuk w skali oczywiście 1:33 na podstawie planów modelarza, które ukazały się w numerze 12 w roku 1960. I tu na 6 stronach zamieszczono opis oraz na jednej ze stron 25 rysunków. Natomiast części zamieszczone były na 4 arkuszach. Jak widzimy, ładnie wydrukowane, bez żadnych przesunięć, części w ładnych kolorach. Natomiast autorem tej okładki był pan Osterczuk. Radziecki naddźwiękowy samolot pasażerski Tu-144 jako model został wydany w numerze 4 małego modelarza. Autorem tego modelu jest pan Bohdan Wasiak. Model opracował w skali 1:100. Na 5 stronach został zamieszczony opis budowy tego modelu, 5 zdjęć z wnętrza oraz oryginalnego samolotu oraz zamieszczono 6 rysunków. Części natomiast znajdowały się na 6 stronach. Tu na skanach widzimy, że ten model jest w barwach takich błękitnych. Samoloty te raczej były malowane na kolor biały. Dlaczego tu jest w takiej barwie, w takim malowaniu, trudno powiedzieć mi. No i tu zamieszczono zdjęcia ze zbiorów Aeroflotu. W 5 numerze zamieszczono tak zwane modele latające. Były to model kaczki, model o nazwie Osa, Gacek oraz Drop. Modele te opracował Stanisław Meus. Były to tak zwane rzutki
proste, sylwetkowe modele, po prostu po zbudowaniu modelarz mógł sobie tu rzucać, regulować loty i tu opis był na 3 arkuszach, natomiast modele te jako części zawarte były na 4 arkuszach. Okładka tego samego autora. W 6. numerze ukazał się żaglowiec Galeona Zygmunta Augusta Smok. Autorem tego modelu jest Andrzej Karpiński. Model opracował w skali 1:100. Natomiast autorem tej okładki jest Adam Werka. Opis oraz 6 rysunków zamieszczonych było na 5 stronach. Natomiast części znajdowały się na 7 arkuszach. I jak widzimy na skanach, był to model o dość kolorystycznej szacie. Odwzorowano tutaj deskowienie pokładów, bocianiego gniazda, maszty. Żagle oczywiście były na tym samym kartonie. Tu należało albo sobie odtworzyć żagle z płótna, albo mieli doświadczeni modelarze wykorzystywali po prostu te żagle, które były na arkuszach. Autorem tego rysunku na tej okładce numer 7 oraz modelu, który w nim był zawarty, jest Kazimierz Osterczuk, a jest to francuski samolot myśliwski De Woitan D520. Model oczywiście w skali 1:33, opis na 6 stronach oraz na jednej ze stron 25 rysunków. Części natomiast na 4 stronach. Jak widzimy na skanach, bardzo ładnie opracowany model, wyraźne podziały blach, wyraźnie zaznaczone nity, dość szczegółowo zaznaczone elementy poszycia. Moskwa to nazwa krążownika śmigłowcowego. Ten model ukazał się w numerze 8 małego modelarza. Autorem tego modelu jest Bohdan Wasiak. Model opracował w skali 1:100. Opis oraz 10 rysunków zamieszczonych było na 5 stronach. Natomiast arkusze z częściami zamieszczone były na 9 stronach. I tu widzimy właśnie skany z arkuszami części. Był to dość dobrze, ładnie opracowany model. Grafika, jak widzimy, była ładnie wydrukowana, bez przesunięć. Nie był aż tak skomplikowany model. Kiedyś go sklejałem i skończyłem całego, ładnie się prezentował. Natomiast autorem tej okładki na pierwszej stronie jest Adam Werka. Adam Werka jest autorem tej okładki 9 numeru. Jest to tylnokołowiec Western River. Ten model opracował Andrzej Karpiński. Skala modelu 1:100, opis oraz 12 rysunków ułatwiających budowę i sklejanie tego modelu zawartych było na 5 stronach. Natomiast arkusze z częściami rozmieszczone były na 7 arkuszach. Tak jak widzimy, bardzo ładnie też opracowane wydanie. Tych części jest dość dużo. Był to ładnie prezentujący się model. Można było tu naprawdę bardzo ładny model skleić i cieszył oko modelarza, jeżeli się do tego przyłożył. W numerze 10 zamieszczono model samolotu myśliwskiego Łag-3. Autorem okładki oraz opracowanego modelu jest Kazimierz Osterczuk. Model opracowany był w skali 1:33, opis oraz 22 rysunki na jednej ze stron zamieszczonych było na 3 arkuszach. Natomiast na 4 arkuszach zamieszczone były części do wycięcia i uformowania i sklejenia tego ładnego modelu. I jak widzimy, skany
z częściami i okładka przedstawiająca właśnie ten egzemplarz małego modelarza. Alojzy Krakowski jest autorem okładki 11 numeru, a w tym numerze właśnie jest zamieszczony model transportera opancerzonego Scott. Autorem tego modelu jest Władysław Witkowski. Opis budowy oraz 6 rysunków pomocniczych zawartych było na 5 stronach. Natomiast na 8 arkuszach zamieszczono części do wycięcia, uformowania i sklejenia tego modelu. Model nie miał tu podanej skali, w jakiej został opracowany, i tak się prezentują skany z częściami, natomiast również tu jest zamieszczony filmik z oryginalnym egzemplarzem małego modelarza, z tym właśnie transporterem, który tu w zbiorach rodzinnych posiadam. I tak jak na skanach, też te kolory są w takim odcieniu takiej już troszeczkę wypłowiałej zieleni, a jak widać właśnie po kartkach, ta jest bardziej żółta, ta jest biała. To jest też egzemplarz, który ma już swoje lata, ale natomiast widać to po papierze, że był on różnej jakości. On właśnie tu też widać. Ten z lewej jest bardziej biały, ten z prawej żółty. No i takie to były właśnie. Tak ukazywał się mały modelarz. Ten egzemplarz jest w miarę w dobrym stanie i zdjęcie końcowe. Autorem tej okładki jest Adam Werka. Jest to 12 numer małego modelarza, w którym zamieszczono 2 samoloty z I wojny światowej. Są to modele SE-5A oraz Fokker DR-1. Autorem tych modeli jest Wiesław Bączkowski. Modele te są w skali 1:33. No i na 5 stronach zamieszczono opis budowy tych modeli oraz 11 rysunków. Na 6 arkuszach zamieszczono części do wycięcia, uformowania i sklejenia tych modeli. Są to proste modele, bardzo proste do wykonania, właśnie tak jak dla początkującego modelarza, na pewno sobie z tym poradził. No i okładka tego egzemplarza małego modelarza. Autorem tej okładki dodatkowego numeru jest Marcin Nowiński, natomiast jest to model szpitala Centrum Zdrowia Dziecka. Autorem tego opracowania jest pani Renata Trzcińska. No i opis i 3 rysunki na 3 stronach, natomiast części do wycięcia i sklejenia tej makiety, tego szpitala, tego modelu zostały zamieszczone na 12 stronach. No i jak widzimy, jest to też prosty model do sklejenia właśnie dla początkującego modelarza, do zapoznania się z budową takiej makiety, jak należy to sklejać. Jest tu też podstawa do umieszczenia tych budynków, tego modelu Centrum Zdrowia Dziecka. Numer drugi dodatkowy, jaki ukazał się w tym roczniku, jest to model Zamek Królewski w Warszawie. Autorem tego opracowania jest Krzysztof Wiesław Prawecki. I tu na 3 stronach zamieszczono 9 rysunków pomocniczych przy budowie tego modelu. Natomiast na 10 arkuszach zamieszczone były części do wycięcia i sklejenia tego modelu.
Głównie jak przy budowlach, tu do sklejenia są elementy w kształcie brył, natomiast przy tym modelu mamy tutaj troszeczkę bardziej skomplikowane elementy typu skosy dachów. Oczywiście była tu też podstawa do naklejenia na pewno na tekturę i naklejenie później tych elementów, które żeśmy skleili z części, aby po prostu stworzyć sobie tu makietę. Natomiast autorką tej okładki jest Magdalena Jagnar. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na następny. Przejrzymy rocznik 1973.